niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Orędzie Jezusa Chrystusa, przekazane na czasy ostateczne, do Luz de Maria de Bounie. Umiłowane dzieci, z mojej ręki karmi się stworzenie, moje prawdziwe dzieci idą w jedności z moją wolą. Umiłowane dzieci, prawda mojego słowa nigdy nie zostanie pokonana, miłość mojego słowa nigdy nie zostanie pokonana. Podczas wędrówki mojego ludu po ziemi, z góry objawiłem moją wolę, abyście ją wypełnili. Człowiek kolejno odmawiał zmiany swoich dróg i stawiał czoła bólowi grzechu, spowodowanemu przez siebie samego. Wszystko, co istnieje, zostanie oczyszczone przed moim powtórnym przyjściem. Ludzkość oczyści się sama, przez swoją własną rękę, która niesie całkowity zamęt stworzenia. Umiłowani, z jak wielkim bólem w moim sercu czuję, jak uchylacie się od mojej prawdy, ukrywając ją za fałszywymi doktrynami, przekonaniami i modernizmami, mając na celu zafałszowanie mojego słowa, aby je zanegować i zminimalizować. Ja jestem prawdą i życiem. Ci z moich, których kocham, ci, którzy są moi to ci, których wzywam, ci, którzy są moi to ci, których ostrzegam, wszystkie moje dzieci bez wyjątku. Fanatyzm jest tymczasowy, trwa tak długo, jak westchnienie. Idealizm jest ulotny i upada, gdy tylko doznaje jakiegoś niepowodzenia. Iluzja gaśnie, gdy tylko nadejdzie niesmak. Dzieci, to jest moment nawrócenia, wiary, wierności. To jest ta chwila, w której ci, którzy są letni, zostaną wzburzeni przed moim słowem. Jest to chwila, w której ci, którzy mnie nie kochają, zaprą się mnie i wystąpią przeciwko tym, którzy wierzą, aby ich zmylić. Moja obecność sakramentalna jest pogardzana, sakramenty wyśmiewane, modlitwa nieznana, a moja matka stale obrażana. Czyż nie jest to znak bliskości ostrzeżenia? Czy nie jest to znak opętania ludzkości przez złego? Czy nie jest to znak bliskości mojego drugiego przyjścia? Umiłowani, ciemność jest obecna, mój Kościół zostanie surowo oczyszczony, a ci, którzy nie wierzą w moją żywą obecność eucharystyczną, będą z tego powodu lamentować. Jest to chwila ostateczna, w której moi zobaczą ze zdumieniem i żalem to, co dla nich jest niewyobrażalne. Stwórca grzechu i bólu wysłał swojego następcę, aby z przerażeniem i zgrozą rzucił się na bezbronną z powodu braku wiary ludzkość i wyzwolił siłę piekielnej nienawiści na moje dzieci. Antychryst obejmie rządy nad światem, które zostaną przekazane rękami możnych, którzy będą żałować tego wielkiego błędu, gdy znajdą się niewolnikami tego, któremu służyli. Człowiek podniesie swoje oczy ku mnie, a ja, miłość i miłosierdzie, wyślę moich aniołów, aby uratowali mój lud. Moja matka uratuje tych, którzy są moi i zmiażdży diabła, zwiąże go i będziecie moim ludem. Umiłowane dzieci, grzech przesiąkł umysł człowieka. Wy, wierni mojemu sercu, nie pozwalajcie diabłu dzielić was, to powoduje podziały. Bądźcie jednością, bądźcie jednością. Odwróćcie się od zła, ta chwila jest decydująca. Tylko posłuszeństwo będzie w stanie utrzymać was obok mnie. Nie zbaczajcie z drogi, na którą was powołałem, grzech was ode mnie oddala. Módlcie się, patrzcie na wysokość, znaki mojej bliskości, mojej miłości nie ustaną. Moje błogosławieństwo towarzyszy wam w każdej chwili. Każde z moich dzieci musi być błogosławieństwem dla swoich rówieśników. Modlitwa nie może słabnąć, chociaż wasze siły mogą słabnąć. Dzieci, wszystko co was otacza mówi o mojej obecności, a wy tym gardzicie.
ileż lamentu będzie słychać z powodu tego bardzo ciężkiego grzechu. Ileż bólu z powodu fałszywych proroków, którzy powstają używając mojego imienia. Będą oni prowadzić moje dzieci pustynnymi ścieżkami. Ileż bólu z powodu fałszywych Chrystusów, którzy powstaną czyniąc cuda, aby zwieść nawet wybranych. Dzieci, modlitwa jest niezbędna, bez niej nie możecie rozeznawać. Z tego powodu ostrzegam was, abyście się nie zgubili. Przyjdźcie i posilcie się moim ciałem i moją krwią obecną w Eucharystii. Dzieci, trzeba, aby spełniło się wszystko, co wam zapowiedziałem, abyście zostali uszlachetnieni, oczyszczeni i odnowieni. Wiara będzie wypróbowana jak złoto w ogniu, a każdy da świadectwo swojej miłości do mnie. Dzieci, stworzenie wygasa, a jego wnętrze cierpi z powodu człowieka. Ziemia zostanie wstrząśnięta i woda znów powstanie, oczyszczając grzesznego człowieka, poruszając jego myśli i przyspieszając jego serce, aby powrócił do mnie. Księżyc ukryje się na kilka nocy, gwiazdy przestaną świecić, aby ustąpić miejsca temu, co zstąpi z wysoka jako wyraźny znak mojego domu, mojej woli. Umiłowane dzieci, jak wiele znaków jest dawanych na ziemi. Znaki, które zapowiadają moje powtórne przyjście, a mimo to pozostajecie martwi w życiu. Nie budzicie się, nie budzicie się. Moralność nic nie znaczy, leży zakopana. Dzieci, nie ukrywajcie swojej wiary, ja jestem wierny moim dzieciom. Umiłowane dzieci, życie zjednoczone ze mną, jest dla was trudnym zadaniem, ale nie niemożliwym. Wzywam was nie tylko do trwania, ale do podniesienia waszego bytu. W tej chwili, w której się poruszacie, konieczne jest, aby mój lud wzrastał, karmił się, żywił się moim słowem w Piśmie Świętym. Ja jestem miłością, ostrzegam was. Mój lud nie będzie toczył tej walki tylko słowem z ust, będzie walczył wiarą we mnie, w Kościół, który musi być oczyszczony, ale nigdy nie zniszczony, nigdy, bo ja jestem z moim Kościołem. Moje dzieci muszą się zmienić duchowo, zobaczyć poza to, co mają przed sobą, muszą uciszyć głosy, które ich otaczają i usłyszeć mnie. Przychodzę, aby zwyciężyć nad złem. Przychodzę po fałszywego proroka i antychrysta. Mój sakrament Eucharystii zostanie zdelegalizowany przez antychrysta. Nie lękajcie się, jestem z moim ludem. Przychodzę, aby przywrócić wszystko, co zostało stworzone w mojej woli. Nie myślicie poważnie o bólach, przez które przejdzie mój lud, mój Kościół. Niektórzy są tak wygodni w świecie, w swoim obecnym życiu, że odkładają na bok prawdę. W tej chwili jest więcej chwastów niż pszenicy. Odkładacie na bok ostrzeganie mojego ludu, a on sam kieruje się w stronę wielkiego nieszczęścia. Znaki są silniejsze, nieliczni zachowują świadomość tego, czym żyjecie w tej chwili, ponieważ rozpoznają znaki, przede wszystkim apostazję. Alarmujcie mój lud, alarmujcie. Żyjecie w mojej miłości. Nie pozwólcie, aby moje ukrzyżowanie zostało zniweczone, prowadząc was do chrześcijaństwa bez krzyża. Ja jestem miłością, słucham najmniejszych błagań, najmniejszych modlitw. Przyjdźcie do mnie, nie odsuwam was na bok, po prostu zwróćcie się do mnie, rozpoznajcie mnie, nawróćcie się. Jestem waszym Bogiem, jestem światłem świata. Módlcie się i czyńcie zadośćuczynienie, modlitwa jest potężna, to broń chrześcijanina, wstawiajcie się za siebie nawzajem. Módlcie się dzieci, módlcie się. Umiłowani, słońce chowa się, na jego miejsce jego żar zbliża się do człowieka, zniszczy nie tylko postępy, jakich człowiek dokonał,
ale przypomnij mu jego dawne zwyczaje, do których powróci. Dzieci, nie pogardzajcie moim miłosierdziem, pozostaję tu z wami. Módlcie się, jestem waszym Bogiem, moja miłość przewyższa wszelki grzech, jeśli wrócicie do mnie skruszeni. Kocham was, Jezus.